Ahoj załogo, dzień dobry, witamy się znowu w kolejnym odcinku Windrowsa. Moi drodzy, w pierwszej w ogóle kolejności. W poprzednim odcinku, tak, owszem, nie przeczytałem jednego zapisku, który znalazłem właśnie przy tym obozowisku jednym nieszczęsnym. I tam było ewidentnie wskazane, w którym miejscu, a raczej czego należy szukać, żeby odnaleźć skarb. Wiecie, mam pewne jakieś jak to nazwać? Przyzwyczajenia z innych gier, że wiecie, najczęściej wszystkie rzeczy, które się gdzieś tam znajdują czytalne, zwłaszcza jakieś książki, zapiski i tak dalej, to są po prostu wypełniacze, które rzadko kiedy prowadzą do czegoś wartościowszego. Więc wiecie, pominąłem to, aczkolwiek dobre miałem przeczucie, żeby się patrzeć po drzewach. Bo już taką samą sytuację miałem chyba w jednym z pierwszych odcinków, gdzie właśnie też nie mogłem znaleźć teoretycznie jednej skrzyni. I się okazało, że ona była zakopana pod drzewem, które było oznaczone czerwoną płachtą. Więc tutaj jest dokładnie tak, dokładnie ten sam schemat, więc dobrze myślałem i dobrze szukałem, tylko po prostu nie zwróciłem uwagi, w którym miejscu, nie widziałem po prostu tej czerwonej płachty na żadnym z drzew, które były gdzieś tam w okolicy. Także wracamy się do właśnie tego obozowiska, żeby dokładniej przeszukać to miejsce. A przy okazji tutaj mamy podziemna sieć zadanie. Odszukaj i zatop statek. Więc sobie od razu to wykonamy, skoro będziemy w pobliżu. A w sumie tutaj jest jeszcze kopalnia, więc od razu trochę miedzi bym sobie też pozbierał, bo ostatnio tam parowałem, ale nie zebrałem wszystkiego. O Jezu, na mieliznę trafiłem. No dobrze. Dopływamy do brzegu, zacumujemy. W sumie dobrze by było gdzieś tutaj blisko tej kopalni sobie przycupnąć. Okej. Dobra. Najedzmy się. I wskakujemy w wir zabawy. Ale wiecie, to jest też jakby dla was informacja, że naprawdę ja pierniczę jaki dzik. Że naprawdę warto jest tutaj zagłębić się w lore, który jest... Jak mi dupnął. Jasna dupa. Dobra. No, dzik na wypasie. Dzika. Do czegoś to było? Chyba do jakiejś mikstury. No, ile się nie mylę. No, także warto jest faktycznie czytać. Jest sporo czytania, bo jest sporo. Aczkolwiek i tak mniej niż przy... Nie wiem, czy kojarzycie taki tytuł. Disco Elysium. Bardzo fajny tytuł. Nietuzinkowy bym powiedział. I tam to jest dopiero czytania, tylko tam jest troszeczkę w innej formie to przedstawione, bo tam się tego w sumie tak nie odczuwa za bardzo, bo forma czytana jest w formie tak jak no, wszyscy z nas siedzimy na Twitterach i innych dziwnych Instagramach i tak dalej, na mediach społecznościowych i jesteśmy gdzieś tam przyzwyczajeni do scrollowania.
I właśnie w takiej formie jest to przedstawione w Disco Elysium, więc nawet osoby, które nie przepadają za czytaniem, tu jest! Znalazłem, okej. Nie przepadają gdzieś tam za ścianami tekstu w grach, to jest to tak fajnie zrobione, że tego po prostu nie czuć. Przez to, w jakiej to jest formie zrobione, właśnie takiej scrollowanej, to naprawdę nie czuć tego ogromu tekstów, które tam są. A poza tym teksty, w ogóle cała fabuła Disco Elysium jest wspaniała, jest naprawdę bardzo nietypowa. Tylko w tym momencie tam są jakieś przeboje, jeżeli chodzi o studio deweloperskie, które ma Disco Elysium, tam chyba jakieś prawa autorskie nie mogą się dogadać między sobą a raczej się nie ma co spodziewać drugiej części. Dobrze, eliksir mamy, złoty wazon wodza, okej. Występuje w ruinach i można go sprzedać przemytnikom. Okej, no dobrze. No to mamy załatwione. Teraz tak, jak usunąć ten znacznik? Aha, dobra, prawym przyciskiem myszy na znacznik, który ustawiamy i możemy go usunąć. Dobrze, czy ja mam ekwipunek w miarę pusty? No pewnie, że nie. Nie jestem pewien, czy tutaj są jakieś plecaki. Tak, no dobra, są faktycznie torby, żeby powiększyć ekwipunek. Więc będę musiał poszukać czegoś, żeby zwiększyć sobie ten ekwipunek. Żeby nie latać cały czas gdzieś tam w pobliżu statku. Perełka chyba nie wypadła. Dobra, na razie sobie odłóżmy wszystko na statek. Tak? Tak. I ja się jeszcze wybiorę do tej kopalni, bo wydaje mi się, że tam jeszcze jest trochę tej miedzi zostawione. Nie brałem chyba wszystkiego ostatnio. A miedzi akurat co jak co potrzebuję. A na razie nie mam w ogóle parcia na to, żeby szukać innych rzeczy, bo wiem doskonale, że następne gdzieś tam rudy są w ogóle nie na tych wyspach. Także jeszcze trochę minie czasu, zanim zdobędziemy jakieś nowsze rzeczy. Dobrze, moi drodzy, także słyszymy się za chwil kilka. Jedna ciekawostka, jak wyjdziecie z kopalni, to się z powrotem respią stwory. Bo ewidentnie ja tu byłem i ja to wszystko czyściłem. A te gnidy z powrotem tu wróciły. O, gwiazdkowy topielec się trafił. No proszę, proszę. Zaraz, ja w ogóle mam takie przedziwne wrażenie, że... Bo tak, byłem tutaj i to jakby rudy się odnowiły? Zaraz, to ja mogę to farmić od tak? Po prostu? Ciekawe. Dobra, śmiem stwierdzić, że to jest dziwne, co tu się wydarzyło. Chyba że jakiś, nie wiem, update wpadł albo coś, co spowodowało odnowienie ród. Bo na pewno to wszystko stąd zbierałem. Chyba że mogło się tak zdarzyć, że się to nie zapisało. Że nie powinno, bo postęp questowy się normalnie zapisał. Dziwne rzeczy. Dobra. Nie będę się nad tym rozwodził za bardzo. Bo i tak za chwilę się okaże, czy faktycznie się to udało zebrać i po prostu się to odnowiło. Czy coś się po prostu dziwnego zadziało i się mi z
stan gry w dziwny sposób zapisał. No i tak będę musiał wrócić się do domu, żeby wszystko zrzucić z ekwipunku. No widzicie, no byłem tutaj, bo jest moja ta pochodnia zostawiona. Tylko nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy ja się cofałem wtedy do domu, czy nie, żeby zrzucić te wszystkie rudy. To tego akurat nie pamiętam. Dobrze, ja sobie tutaj trochę pokopię. I się widzimy, jak już wydobędę wszystko z tej jaskini. Halo, halo, dopływamy. Dopływamy do naszego celu. Tam się jeszcze kryje. Raptem są tylko dwa, ale już się należy ustawiać odpowiednio. Co by... Trafię? Nie trafię. No przecież. Dobra. Niech się to nam ładnie... Ała, dobra. Dobra. Uspokój się. Uspokój się. Nie. Nie w ten sposób. Robimy nawrotę. Jak mi walnął. Żeby tylko nie striggerować tamtego gościa. No dobra, trochę trafione. Aczkolwiek nie za dużo. A, poszedł na dno? No, spoko, fajnie. Sami się wybiją. Dobra. W tą stronę. Delikatnie tutaj. O, to dziadostwo jest mocne. Bardzo mocne. Ale sam się podłożyłem. Sam się tu o to prosiłem. Ale bije to sakramencko dużo. Dobra, od przodu. I teraz tutaj. Dobra, trafiony. Teraz z tej strony. Jest. Trafiony. Jeszcze nie zatopiony. Kurczę, muszę inaczej do nich podchodzić, bo z tego co widzę, mam taką dziwną manierę, że ja się obracam na własne życzenie. Jezu, ale się przestrzeliłem. Ja się obracam na własne życzenie po prostu centralnie pod ich armaty, które już mają na pewno załadowane. Nie trafiło. Dobra, szóstka, żeby się naprawić. Też oczywiście nie trafione. Dobrze. No to spróbujmy od przodu. A dobra, widzę, gdzie on dostaje krytyki. On dostaje krytyki, jak mu w tyłek zasadzimy z armaty. Jest. Dobra, mamy to. Emblemat weterana. Epickie. Bojowy zestaw naprawczy, emblematy. No dobrze. To co my teraz mamy zrobić? Powiedz Benowi, że Marlowe nie żyje. Okej, dobrze. Czyli to tutaj mamy zrobić na Tortudze. Okej. Więc się przenieśmy w tamto miejsce w takim razie. I teraz gdzie on był? Chyba w... Zaraz, tutaj.
Długi Ben. Marlow nie będzie ci się już naprzykrzać. Tak, dobre wieści zasługują na kolejkę. Ten stary kundel nie potrafi trzymać się z daleka. Teraz będzie dotrzymywać towarzystwa morskiemu diabłu. Whisky i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tutaj mamy jakieś plotki. Mówią, że ktoś naprawdę wkurzył morskiego diabła. Na tortudze aż roi się od chodzących trupów. O! Kwaśne wino. I stoły rozbijane podczas bujek. Stoły nie są jednak aż tak problematyczne. Zawsze mogę kazać awanturnikom zbić nowe. Wino stanowi większy problem. Moje beczki są prawie puste, a dostawcy nie spieszą się z dostarczaniem kolejnych. Dowiedz się, co się stało z moimi dostawami, dobrze? Jest szansa, że tawerna zostanie bez wina, a ja bez mojego ulubionego trunku. O, przemytnice. Czyli mamy kolejne zadania. Na zasadzie przynieś, podej, pozamiataj. 9. poziom, panowie i panie. No tutaj już się grubo zaczyna robić, zaczynamy dostawać zadania kompletnie nieadekwatne do naszego poziomu. Więc, co jest? List polecający. Oddaj go na tortudze dowolnej frakcji archipelagu, aby zwiększyć swoją reputację. Dobrze. Znajdź 4 czarne piętna. Mamy 2. Potrzebujemy jeszcze 2, czyli to... Dobra, w sumie to możemy się zająć tym zadaniem, tak myślę. Że to będzie całkiem dobre rozwiązanie. Ale w pierwszej kolejności Braterstwo Wybrzeża. Co wy tu macie w ogóle? Sól, ziarna kawy. Kurczę, oni mają projekty statków. Projekt statków Regata. No dobrze by było się tym zająć. Dobra, czyli potencjalnie u ciebie by trzeba było zwiększyć poziom. Bo ty, kolego, co masz? Ubrania i plany głównie gdzieś tam budowlane. Okej. A ty? No ten ma jeszcze armaty. Ale my byśmy chyba potrzebowali większego statku, tak myślę. Dobrze. Weźmiemy sobie... Zwiększymy poziom u Braterstwa Wybrzeża. Żebyśmy mogli... Tutaj jest 4. poziom aż potrzebny. Okej. Ale tutaj potrzebujemy... 2. poziom. Więc może... Aha. Czyli to w ten sposób. Jeszcze teoretycznie emblematy można też oddawać. Czy ja mam jakieś emblematy na statku? Powinienem mieć, prawda? Tak, coś tam mam. Oddaj go na tortudze dowolnej frakcji archipelagu, aby... Tak, dobra. Sobie zwiększymy poziom u nich. 20 punktów, 4 punkty. O, ho, ho, ho. To nie będzie takie proste. Ale zaraz, zrobimy sobie taki mek. Bo ja chyba
powinienem mieć gdzieś w skrzynkach schowane te emblematy. Więc byśmy sobie to od razu wymienili. Co prawda chyba mnie nie będzie stać na... na te plany statku. Ale... Złoty wazon. Przemytnikom, ok. Nie będzie mnie stać na wykupienie tych planów, bo one są za 1000. Ale już przynajmniej będziemy mieli plany dostępne. Chociaż może się uda? Chociaż nie. Nie będę miał na tyle monet. Jeszcze mam klucz załogi czarca, a to będę musiał wziąć ze sobą. Tak, pamiętam. Bo tam się te skrzynki otwiera przy walkach. To już byśmy mogli od razu te dwie skrzynki sobie od razu otworzyć w takim razie. Dobra, to odłożmy. To mam do jedzenia, to mam do oddania. Ok, jak tu stoimy? Dobra, 14, niech się robi. I teraz tak, z tego miejsca to wystarczy, że się do dzwonu cofnę, tak? W ten sposób. Oddajmy sobie resztę. Dobra, mamy drugi poziom. I teoretycznie będziemy mogli sobie kupić projekt statku Brig. Tylko najpierw będziemy musieli mieć 1000 monet. Tutaj żadnego takiego kupca chyba nie ma. Zaopatrzeniowiec. U niego po prostu można to sprzedać. Łowca nagród to też nie. Plan niszczycielski, 12-funtowe armaty. Dobra, na razie to sobie zostawię. Tutaj zaopatrzeniowiec to też nie. Wiecie co? Brakuje mi w Tortudze miejsca takiego, żebyśmy mogli faktycznie coś u nich sprzedawać. A tu są sami kupcy, u których możemy coś kupić w zależności od frakcji, ale nie ma nikogo takiego, żebyśmy mogli wszystkie rzeczy swoje sprzedać. Kim ty jesteś? Straty, ok. Ciekawe. Dobra, 342 monety. Tutaj nic nie dostaniemy za to. Za to mamy 300 monet. 200. No, ale to są wysokopoziomowe zadania niestety. Dobrze, gdzie mamy? W sumie możemy sobie jeszcze zrobić druga mapa załogi Czarnobrodego. Miejsce zadania. Tutaj jest gorzka pigułka, ale to był wysoki poziom. Ewidentnie. Kurczę, w sumie jesteśmy blisko, tylko się obawiam trochę, bo tutaj jest z wody nieumarłych. 6 do 10 poziom jest ich i nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, żeby się brać za tą mapę skarbów tą. Prędzej bym powiedział, że tą można by było ogarnąć. Jest tam co prawda kawałek do przepłynięcia.
Dobra, robimy tak. Ja się cofam w to miejsce. U tych kolegów chyba coś mogłem sprzedawać? Czy nie? Chyba nie. Tak. Mogłem to sprzedawać. Trunki. Dobra, ale to i tak w sumie nawet nie mam. No, co mnie te działa? Zaraz. BB, AB. AA. 13 sekund, 12 sekund. No te armaty też by wypadało sobie zamontować jakieś lepsze. Co prawda ulepszyłem te, które już posiadam. Ale to i tak jest nic względem tego, co byśmy faktycznie potrzebowali. Dobrze, dopłyńmy sobie na tą wyspę. Zabierzemy się za to zadanie w takim razie główne. A przynajmniej dopłyniemy do tamtej wyspy, żeby zobaczyć jeszcze te znaczniki, bo tam są chyba 2 znaczniki, które fajnie było sobie ogarnąć, a w następnym odcinku sobie już zaczniemy od głównego wątku fabularnego. Także brzmi to jak całkiem dobry plan. Także słyszymy się, jak będę już na miejscu cumował. No dobrze, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, co tu będzie. O! Obozowisko! Czy to są czarnobrodzi? Tak. Kolega mnie jeszcze nie zauważył, aż dziwne. Dobra, jeden z głowy. Drugi zaraz będzie z głowy, albo ja dostanę po głowie. No. Dziękuję bardzo. Emblemacik jeszcze się tu napatoczył jeden. Spróbujmy go na dystans wziąć. No i wspaniale. Trafiony, zatopiony. Jedna skrzynka jest do ogarnięcia w tym miejscu. Plus jeszcze proch strzelniczy się trafił. Czy ja dostanę z tego gwoździe? Nie. Z tego akurat nie. Buciszcze. Konkwistadora. Chyba nie mamy takiego setu. Korsarza. Korsarza. Dobra, czyli to nie posiadamy takiego obuwia. Dobra, pójdźmy sobie teraz jeszcze do drugiego znacznika. Aha, ja sprytny. To się nazywa fart. Nie zwróciłem uwagi na to, że nie mam jedzenia spożytego. Dobrze. Idźmy w takim razie do kolejnego znacznika. Dzik. Dzik, dzik, dzik. Te kwiatuszki trzeba pozbierać. Też ich bardzo dużo potrzebujemy. Tam jest wrak? Nie, tam jest... Zaraz, to jest działający statek? Ciekawe. To akurat tamto się wybierzemy. Brak kul albo prochu. Czyżby kul mi brakło? Tak, nie mam kul. Także to tyle ze strzelania w takim razie. Ale bardziej mnie ciekawi ten jeden znacznik jeszcze tutaj dostępny. Ja pierniczę, ile tu jest dodo.
Dobrze, że one są w miarę miękkie pod kątem otrzymywania obrażeń. Chociaż wiem, że mogę się spodziewać najgorszego i trafię na jakiegoś Dodo 10-gwiazdkowego i będzie problem. Dobra, tutaj mamy 4 rzeczy do znalezienia. A, i to pielce. Tak po prostu? Ciekawe. A to nie jest godzina dla topielca. A to nie jest nieumarły w ogóle. Wow. Dobra, to zabolało. To bardzo zabolało. Się trafił gwiazdkowy. Zioła lecznicze z niego wypadły. Nic poza tym? Dobra, aż dziwne. No, chodź tu, przyjacielu. Aha, ja mam ekwipunek pełny. No przecież. Jak mogłoby być inaczej, prawda? O, hejkun, kejkun. Nie wiem, to... Składnik alchemiczny, dobra. Drewniany talizman. A to jest tylko do sprzedania. Dobra, jedna skrzynka jest. Teraz poszukajmy reszty. Nie, proszę, kuźde. Dobra, jak ja tu nie zginę, to będzie połowa sukcesu. Tak sobie myślę. Dobra. I chyba był jeszcze jeden. Jegomość, tak. Ale już na szczęście nie gwiazdkowy. Zostaw mnie, szujo wredna. Dobra. Jest. To teraz tak. Tu mamy kolejną rzecz. Ajajajajaj. W sumie to mogłem... Zaraz, jest tu gdzieś w miarę blisko. Dobra, pójdźmy sobie tutaj, żeby przywołać nasz statek. Ja pierniczę, jak się tu kręcą. W jakichś takich porytych ilościach. Dobra, jest statek. Czy ja stąd już mogę sobie przerzucić? A mogę, okej. Żeby opróżnić ekwipunek, to sobie zostawię. Taki ładny zachód słońca. Naprawdę widoki są wspaniałe. Co prawda jedna rzecz mnie jakby tak zastanawia, bo znaczy podejrzewam, że to jest ogólnie problem gier survivalowych, bo wiem, że to jest jakiś region, no nie? Ale to, jak one są powtarzalne, te wyspy, to jest niesamowite. Dekoracja, dobra. Tu mamy drugie, tu mamy trzecie. I jeszcze została nam 4. skrzynia. Aha, i tu mamy już zejście do piwnicy. No dobrze. Skoro tak, to niech tak będzie. Strasznie tu jest jasno. Tylko jeden tu jest? Nie, jest ich 2. I to obydwa gwiazdkowe. Aj, dobra. Uleczyć się. Dobra, udało się.
Czy z tego coś dostanę? Chyba nie. Dobrze, weźmy to. O kurde, można go znaleźć w ruinach i sprzedać przemytnikom. No to będziemy mieli trochę rzeczy, trochę fantów się udało zebrać. Takich konkretniejszych na sprzedaż. Będzie się trzeba pofatygować do przemytników, żeby wszystko opchnąć. No dobrze, moi drodzy. Wyspa wyczyszczona ze znaczników. Zostało nam tylko główne zadanie, ale tym to się zajmiemy już w następnym odcinku, także ja zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, kto nie subskrybuje. I słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście ze mną i do następnego. Pa, pa!